Wybiła 19:01, więc już chyba możemy zaczynać. Witajcie serdecznie. Dziękuję, że jesteście dzisiaj z nami. Na nasz webinar zarejestrowały się aż 254 osoby. Mamy nadzieję, że również tyle będzie dzisiaj nas oglądało. Sprawdźmy tylko działanie naszej komunikacji. Napiszcie może na czacie, jaka u Was pogoda. Muszę przyznać, że w Krakowie dzisiaj było troszkę deszczowo, później wyszło trochę słońca, ale w każdym razie dajcie znać, co u Was słychać. W ten sposób będziemy mogli potwierdzić, że nasza komunikacja działa poprawnie. Widzę, że nie ma żadnych problemów technicznych, więc witam wszystkich serdecznie na pierwszym spotkaniu cyklu darmowych webinarów Jak zacząć pracę w polskim sektorze kosmicznym. Nazywam się Natalia Czortek, studiowałam na Politechnice Gdańskiej Mechanikę i budowę maszyn. Jestem również członkiem koła naukowego SIMLE i z tego miejsca chciałabym bardzo serdecznie pozdrowić osoby z mojego koła. Cieszę się, że jesteście dzisiaj z nami. Join the Space współpracuje z kołami europejskimi, a dzisiejszy webinar poprowadzę razem z Grześkiem. Ja nazywam się Grzegorz Zych, studiuję na 5. roku inżynierię mechatroniczną na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Jest mi niezmiernie miło poprowadzić dla Was ten webinar i jest jeszcze z nami Daria, która będzie moderowała dla nas nasze spotkanie, więc jeżeli pojawią się jakiekolwiek pytania w trakcie webinaru, możecie śmiało je pisać na czacie. Teraz przedstawię agendę dzisiejszego spotkania. Po wstępie przejdziemy do prezentacji przygotowanej przez naszych dzisiejszych gości, którzy przedstawią nam zakres działalności swojej firmy. Następnie wraz z Grześkiem zadam kilka pytań z zakresu technicznego oraz obszaru HR, a na koniec będziemy otwarci na pytania od słuchaczy, więc zachęcam do pisania pytań na czacie podczas prezentacji. Nasz webinar planujemy zakończyć koło godziny 20. Dla osób, które dopiero usłyszały o Join the Space, tworzymy platformę networkingową dla przemysłu kosmicznego. W szczególności zajmujemy się gromadzeniem i publikacją kosmicznych ofert pracy oraz wsparciem w rekrutacjach oraz rekrutacją do międzyuczelnianych grup projektowych, które mogą realizować różne projekty kosmiczne. Tworzymy również bazy eventów i korporacyjnych i studenckich o tematyce kosmicznej. Jeżeli na Waszej uczelni lub w Waszej firmie dzieje się coś ciekawego, dajcie nam znać i będziemy to z pewnością publikować. Kolejnym obszarem naszej działalności jest networking osób, które interesują się branżą w Polsce i na świecie. Na ten moment współpracujemy z 25 organizacjami studenckimi związanymi z technologiami kosmicznymi w Polsce i 10 z różnych zakątków Europy. To dopiero początek, dlatego już teraz serdecznie zapraszamy do kontaktu, jeżeli Wasza organizacja jeszcze nie dołączyła do naszej kosmicznej społeczności. Co więcej, chcemy popularyzować branżę i przekonać młode i zdolne osoby, że marzenie o pracy przy projektach kosmicznych może się spełnić. W lutym wydaliśmy raport, w którym zadaliśmy studentom z polskich uczelni technicznych 30 pytań. Między innymi o to, czy uważają, że branża kosmiczna jest ciekawsza niż inne. Spytaliśmy również, czy portal pracy dedykowany dla sektora kosmicznego ma sens oraz jakie znają przedsiębiorstwa z branży. W maju chcemy wydać darmowy katalog wszystkich europejskich organizacji studenckich związanych z technologiami kosmicznymi. Żeby to osiągnąć, staramy się dotrzeć do każdej uczelni technicznej i mamy już kontakt do wielu zagranicznych organizacji w Niemczech, Danii, Włoszech, Czechach czy na Węgrzech. Jeśli macie znajomych studiujących na zagranicznych uczelniach, będziemy wdzięczni za przekazanie nam kontaktu do nich. Pomoże nam to w rozszerzeniu naszej sieci kontaktów i uzyskaniu informacji o działalności organizacji i projektów studenckich w szkołach wyższych. A już dzisiaj rozpoczynamy cykl webinarów, który ma na celu zrozumienie, czym zajmują się firmy oraz przedsiębiorstwa sektora kosmicznego Polski. Realizacja tych wszystkich planów nie byłaby możliwa bez naszego wspaniałego zespołu, dzięki któremu również dzisiaj możemy się tutaj spotkać. Pochodzimy z różnych stron Polski, z różnych uczelni, ale łączy nas jedna pasja do technologii kosmicznych. Przedstawiamy Wam zespół Join the Space. Ten ostatni brakujący kafelek, który możecie zauważyć na slajdzie, może być również dla Was. Chcemy jak najbardziej rozwijać naszą społeczność, więc serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy. Współpracujemy z wieloma kołami naukowymi z Polski, ale organizacja dzisiejszego wydarzenia nie udałaby się bez naszych partnerów. Bardzo cieszymy się, że jest Was tak wielu z całej Polski. Zachęcam do odwiedzenia naszego Facebooka, na którym szczegółowo udostępniliśmy informacje o każdym z nich.
My już się przedstawiliśmy, lecz te webinary tworzymy przede wszystkim dla Was, drodzy słuchacze. Więc może i Wy też chcielibyście się przedstawić. Większość z Was pewnie już zauważyła ankietę, która się wcześniej wyświetlała na ekranie. Jeżeli nie, zachęcam Was do wypełnienia ankiety i napisania, skąd jesteście, skąd nas w tej chwili oglądacie. Nie zwlekajcie z tym zbyt długo, bo już za chwilę przechodzimy do najważniejszego punktu wieczoru. W czasie wypełniania ankiety opowiem o nadchodzącej okazji dla młodych pasjonatów branży kosmicznej, jaki jest udział w 8. już edycji Staży Kosmicznych. Nabór trwa od 27 marca, staże zaczynają się w lipcu i przewidziane są na 6 miesięcy. Wszystkich zainteresowanych rozpoczęciem kariery w branży już w te wakacje zachęcam do przeczytania regulaminu i aplikowania. A jeżeli jesteście w trakcie poszukiwania pracy lub myślicie nad tym, zachęcamy Was do odwiedzenia naszego portalu, naszej strony internetowej Join the Space i zostawienia tam swojego CV. Z pewnością nasi prelegenci dostaną je również dzisiaj po zakończonym spotkaniu. Myślę, że możemy przejść do dzisiejszego spotkania. Naszymi gośćmi są eksperci z firmy Kreotech, czyli przedstawiciele jednej z najlepszych organizacji polskiego sektora kosmicznego. Witam serdecznie Panią Katarzynę oraz Pana Piotra. Przypominam o zadawaniu pytań na czacie podczas prezentacji i oddaję głos naszym dzisiejszym prelegentom. Dzień dobry Państwu. Kasiu, trzeba odblokować ekran. O. Jest. Tak, mówiłam. Dobry wieczór, bardzo mi miło. Dobry wieczór. Bardzo się cieszymy z zaproszenia i możliwości przedstawienia Państwu firmy Kreotech oraz tego, co robimy i również pomóc we wstępie młodych studentów, młodych adeptów tej sztuki w dojściu do wymarzonej pracy. Wskazać trochę drogi i pomocy w tym, jak się odnaleźć, jak aplikować i co możemy zaoferować. Tak, w tym celu przygotowaliśmy kilkuslajdową prezentację, która mam nadzieję przybliży Państwu naszą firmę, to czym się zajmujemy, w jakiej skali działamy, dla kogo, jaki mamy projekt. Piotrze, proszę. Dobrze, zaczynamy. Przepraszam, pytanie do organizatorów. Czy przełączanie slajdów odbywa się z mojej strony, czy Państwo przełączają? Może Pan przełączać slajdy bez problemu. Dobrze, to w takim razie zacznijmy tą krótką opowieść na temat firmy Kreotech Instruments. Firma Kreotech Instruments to jest firma, która rozpoczęła swoją działalność. Działa, mam nadzieję, przełączanie slajdów? Działa? Super. Rozpoczęła swoją działalność w 2012 roku jako startup, jako firma założona przez naszych ojców założycieli. W tej chwili zatrudniamy ponad 200 pracowników. Ta liczba jest stale rosnąca i zmienia się właściwie z tygodnia na tydzień, ponieważ stale przyjmujemy nowych pracowników do szeregu business unitu, do szeregu działów, które operują w ramach firmy Kreotech. I w tej chwili możemy się poszczycić ponad 25, ta liczba również się zmienia regularnie z miesiąca na miesiąc, misjami kosmicznymi, które w ten czy w inny sposób mają część lub całość nawet elektroniki z Kreotechu na swoim pokładzie. I łącznie mamy ponad 20 projektów, również ta liczba się szybko zmienia, dlatego że nowe misje, nowe projekty są właściwie co kwartał podpisywane. 20 projektów ponad dla Europejskiej Agencji Kosmicznej i nie tylko, dlatego że dostarczamy nasze systemy dla różnych klientów. W tej chwili jesteśmy największym polskim podmiotem, który pracuje w sektorze kosmicznym z racji zarówno na ilość projektów, które zrealizowaliśmy, jak i na sam rozmiar. Jedynym starszą instytucją, która może się, z którą jednocześnie bardzo intensywnie współpracujemy, jest Centrum Badań Kosmicznych w tym zakresie. Natomiast jesteśmy, jeżeli chodzi o prywatne podmioty, największym i najprężniejszym w tym zakresie. W tej chwili akcje spółki są notowane na parkiecie głównym Giełdy Papierów Wartościowych, gdzie udało nam się wejść przez żmudny proces wejścia na parkiet. I w tej chwili po tym procesie, to jest tylko jeden z elementów rozwoju firmy, możemy się poszczycić tym, że firma do tej pory osiągnęła właściwie większość Układu Słonecznego. Jesteśmy na orbicie Marsa, jesteśmy w tej chwili na ISS-ie i już niedługo lecimy w kierunku Jowisza.
jak również nasze podsystemy, nasze elementy elektroniki i awioniki znajdują się na komercyjnych satelitach i sondach różnych firm, które z nami współpracują. I sama firma jest podzielona na kilka głównych segmentów, głównych business unitów, które specjalizują się w dwóch głównych aspektach. Pierwszym to są systemy kosmiczne, które będą przedmiotem tejże prezentacji i dzisiejszego spotkania. Drugą częścią firmy są systemy kwantowe, które bezpośrednio wywodzą się od ojców założycieli firmy, którzy w pewien sposób nadali ton samej firmy. Trzecim segmentem, który jest tutaj już mniej wskazany, ale również jest bardzo ważny do zaadresowania, to jest możliwość produkcji systemu elektroniki, którą projektujemy w ramach własnych laboratoriów. Jesteśmy firmą, która posiada w Polsce jedyne akredytowane przez Europejską Agencję Kosmiczną Centrum Montażu Podzespołów Elektroniki dla Systemów Kosmicznych i dzięki temu jesteśmy w stanie dostarczyć najwyższej jakości systemy elektroniki montowane dla Europejskiej Agencji Kosmicznej i kilku innych głównych podmiotów na świecie w tym zakresie. Jeżeli chodzi o same pozostałe obszary działalności, mamy również dużą część firmy poświęconą geoprzestrzeni, w tym zobrazowaniom systemów bezzałogowych, satelitarnych i między innymi współpracujemy z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej w zakresie opracowywania systemów do systemów antykolizyjnych dla dronów. Dodatkowo jesteśmy specjalistami w zakresie produkcji i opracowywania od podstaw kamer różnego typu, między innymi kamer astronomicznych dla systemów SST. Ostatnim naszym produktem jest kamera o rozdzielczości 36 megapikseli przeznaczona do teleskopów astronomicznych i ten produkt niedługo wejdzie do produkcji masowej. Jak już wspomniałem, produkcja kontraktowa zarówno z systemów kosmicznych, jak i systemów naziemnych dla wymagających klientów. Wojska, automotive i tego typu klientów głównie. Jeżeli chodzi o samą historię firmy oraz jak ona się zaczęła. Firma zaczęła się w 2012 roku, kiedy trzech naszych ojców założycieli, czyli Grzegorz Brona oraz dwoi bracia, Grzegorz i Paweł Kasprowicz, założyli firmę Krotech jako dostawca dedykowanych dodatkowych systemów dla CERN. Ponieważ zarówno Grzegorz, jak i bracia Kasprowiczowi wywodzą się z CERN-u, tam robili swoje prace, również doktorskie, i znaleźli potrzebę opracowywania systemów, między innymi synchronizacji czasu dla różnego typu dużych eksperymentów. Jak dużych? Wielki zderzacz hadronów, który znajduje się w CERN-ie, największa maszyna, jaką ludzkość do tej pory stworzyła, jest synchronizowana i sterowana przez komponenty i systemy sterowania dostarczone przez Krotech Instruments. To jest jeden z naszych kluczowych produktów, aczkolwiek nie jedynych w ramach działalności firmy. Jeżeli chodzi o współpracę, firma w tej chwili głównie poprzez działalność w zakresie systemów kwantowych, jak również kosmicznych, właściwie dostarczyła swoje podsystemy na wszystkie kontynenty, może poza Afryką i Antarktydą. W tej chwili większość dużych ośrodków badawczych zajmujących się fizyką wysokich energii korzysta z naszych podsystemów, jak również dostarczyliśmy podsystemy kosmiczne dla wiodących agencji kosmicznych na świecie. W tej chwili mamy mocno zaawansowane dyskusje z kolejnymi jednostkami, do których chcielibyśmy dostarczać nasze podsystemy. A historia kosmiczna w firmie Krotech zaczęła się w 2012 roku. I od tego czasu sukcesywnie zwiększamy nasze portfolio produktów oraz misji, w których uczestniczymy, gdzie zaczęliśmy tak naprawdę od dostarczania pierwszych bardzo prostych podsystemów, bo tak się to zaczyna, od prostych podsystemów, tych, które mogą być traktowane jako podsystemy mniej ważne, ale nadal jest to bardzo trudne do wejścia
w ten rynek, do sytuacji, w której w tej chwili jesteśmy w stanie dostarczyć podstawowe elementy, między innymi komputerów pokładowych oraz systemu zasilania dla wiodących misji, które można znaleźć na okładkach najważniejszych gazet na świecie. Między innymi nasza elektronika, nasze systemy zasilania będą wysłane już niedługo w ramach misji JUICE i to są komponenty, które lecą niedługo na Jowisza. Również w ramach naszej działalności mamy podsystemy, które są na orbicie Marsa. W tej chwili w ramach misji NASA-owskiej i misji Europejskiej Agencji Kosmicznej udało nam się, jak powiedziałem, zwiedzić większą część Układu Słonecznego i sukcesywnie rozwijamy się w tym zakresie. W tej chwili ta lista wcale nie jest zamknięta, ta misja nawet nie jest częścią tej długiej listy misji, w których uczestniczyliśmy, natomiast sukcesywnie będzie rozwijana. Brakuje tutaj między innymi misji przyszłych, to znaczy misji Comet Interceptor, która już za właściwie 10 lat ma zacząć gonić kometę. W ramach tej misji my dostarczamy elektronikę dla jednego z głównych podsystemów badawczych, do jednego z głównych instrumentów. Teraz czym się zajmujemy? Poza produkcją z podsystemów dla technik kwantowych, co jest bardzo ważne, firma kilka lat temu zdecydowała się przenieść wagę swoich działań na systemy satelitarne. Zaczęliśmy od systemów podstawowych, małych bloków. Czasami dostarczaliśmy jakąś część podsystemu zasilania, czasami jakąś część łączności. Zaczęliśmy rosnąć, zaczęliśmy uczyć się, jak to projektować, jak projektować tak, żeby wytrzymywało bardzo trudne warunki w kosmosie i nasz apetyt zaczął rosnąć. Zaczęliśmy dostarczać całe podsystemy, między innymi systemy łączności, systemy komputerów przetwarzających dane dla szeregu misji. I w pewnym momencie zarząd firmy uzmysłowił sobie, że właściwie mamy większość elementów podsystemów układanki zwanej platforma satelitarna. Firma podjęła decyzję, że opracuje własny standard platformy satelitarnej w taki sposób, aby być gotowym dostarczać takie rozwiązania dla szeregu misji na życzenie klienta relatywnie szybko, bo mówimy tutaj o kilkunastu miesiącach, nie o kilku latach, bazując na standardzie awioniki oraz na standardzie mechaniki, będący w pewien sposób tym know-how firmy. Zdecydowaliśmy się również, że w awionice nie będziemy stawiać na standard CubeSatowy, powszechnie stosowany w tej chwili w Space 4.0, tylko pójdziemy w rozwiązania bardziej dojrzałe, przeznaczone dla systemów dużo większych, z możliwością tak naprawdę skalowalności od kilkudziesięciu kilogramów do nawet kilkuset kilogramów, jeżeli będzie taka potrzeba. Tym standardem jest Space VPX, który umożliwia nam budowanie jak praktycznie klocki Lego kolejnych elementów awioniki, jak również stosować takie podsystemy od wiodących światowych dostawców awioniki dla systemów kosmicznych. I przykładem takiego rozwiązania jest satelita, właściwie mock-up satelity, który stoi za moimi plecami. To jest Eagle-Eye 1:1, przeznaczony do wystawiania na wszelkiego rodzaju imprezach. Prawdziwa, docelowa konstrukcja w tej chwili zmontowana, mamy w tej chwili już większą część mechaniki zmontowaną, awionika właśnie się kończy montować. Ten satelita jest przeznaczony do obserwacji Ziemi z rozdzielczością około metra, z pułapu z wysokości od 500 do 350 km, tak jest zaplanowana misja. I ten satelita powstał właściwie w całości na komponentach wytworzonych, opracowanych w Polsce, z małymi wyjątkami, ale to raczej na poziomie podsystemów, a właściwie podsystemów. System łączności jest nasz. System obrazowania jest opracowany przez firmę Scanway z Wrocławia. System przetwarzania danych i superkomputer, który znajduje się na pokładzie, jest opracowany przez Centrum Badań Kosmicznych. Natomiast struktura, awionika, systemy zasilania to jest wytwór Creotech Instruments i nasze know-how. Satelita ten jest planowany do wysłania na dosłownie przyszły rok, zaraz na przełomie 23-24, raczej na początku 24 roku, tak jak mamy narzucony harmonogram od naszego dostawcy usług, czyli od SpaceXa. I w ramach tej misji, która będzie trwała co najmniej rok, chcemy sprawdzić szereg podsystemów, między innymi zobrazowania i
przetwarzania danych na pokładzie, w tym wczesnej obróbki, tak aby zminimalizować liczbę transmisji potrzebnych do zrzutu danych i finalnie doprowadzić do tego, żeby zbadać, żeby udowodnić, że polski przemysł kosmiczny jest w stanie wytworzyć wysokiej rozdzielczości satelity obserwacyjne. Dodatkowo satelita jest wyposażony w napęd jonowy, między innymi to jest powód, dla którego panele słoneczne są relatywnie duże. Ten napęd jonowy zostanie wykorzystany do tego, żeby obniżyć orbitę z 500 do 350 km, to jest finalna planowana orbita, oraz utrzymać się na tej orbicie przez pewien czas po to, żeby poprawić rozdzielczość przestrzenną zobrazową. Misja jest ambitna, misja jest pierwszą dużą misją w firmie Creotech, jako samodzielna w całości misja. Tym niemniej większość komponentów, między innymi komputer pokładowy, systemy łączności, systemy zarządzania łącznością oraz systemy zasilania, to są podsystemy już przetestowane, część z tego know-how, część elementów składowych w misjach trwających po kilka lat i w głęboki kosmos. I podsumowując, w tej chwili firma postawiła na bardzo intensywny rozwój. W ciągu ostatniego roku, 2 czasu firma wzrosła praktycznie podwoiła swoją ilość pracowników. Nie ma tygodnia, żeby ktoś nowy się nie pojawił, nie ma miesiąca, żeby niektóre działy potrafiły przytyć. Zdarzało się, że i dwukrotnie. Mamy otwarty szereg programów rekrutacyjnych na różne stanowiska, od stanowisk w właściwie każdym departamencie, który jest wymagany do tego, żeby stworzyć satelitę, wliczając to produkcję, IT, cały wydział elektroniki, cały wydział oprogramowania, zarówno wysokiego, jak i niskiego poziomu, jak również, jeżeli ktoś ma ochotę, do zespołu nawigacyjnego oraz tego, który finalnie będzie sterował satelitą, czyli do operations. I nie ma tu żadnego problemu, żeby poszukać miejsca, żeby spróbować aplikować, zwłaszcza, że Eagle Eye to jest dopiero początek. Eagle Eye leci jako pierwszy, natomiast równolegle z nim mamy szereg innych misji kosmicznych, naszych własnych, między innymi jest misja Piast, która jest formacją właściwie 3 satelitów, które mają mają udowodnić możliwość stworzenia zobrazowań koordynowanych z 3 satelitów naraz. To są dużo mniejsze satelity, mniej więcej 1/4 Eagle Eye'a, natomiast znowu nie są to satelity oparte na standardzie CubeSat, są to satelity pełnoprawne satelity oparte na standardzie Space VPX i de facto są będące mniejszą wersją Eagle Eye'a. Jeżeli chodzi o inne misje, jest tego multum. Są to misje zarówno nasze, które planujemy w tej chwili wytworzyć i taki pipeline sięga już najbliższych 5-6 lat do przodu, jak i są to misje, które są misjami wspólnie z Europejską Agencją Kosmiczną, wspólnie z kilkoma innymi firmami, które również od nas pozyskują know-how. Mamy misje, do których dostarczamy nasze instrumenty, całe instrumenty lub też części podsystemy instrumentów i najczęściej są to instrumenty pomiarowe do różnego typu misji, czy to w daleki kosmos, czy to na niską, czy też średnią orbitę okołoziemską. W tej chwili, jak powiedziałem, ponad 200 specjalistów, ponad 100 inżynierów. Ja jako dyrektor Departamentu Inżynierii w tej chwili dobiłem już do 100 i spodziewam się, że w ciągu najbliższych kilku miesięcy spokojnie jeszcze firma przytyje około 10, nawet do 20%. Mamy silne zapotrzebowanie na ludzi, mamy silne zapotrzebowanie na młodych, ambitnych ludzi, którzy chcieliby rozwijać się w przemyśle kosmicznym i zaznaczam, właściwie dla każdej specjalizacji jest miejsce, ponieważ systemy kosmiczne są niesamowicie skomplikowane i wymagają niesamowitej wiedzy z szeregu różnych dziedzin. Kwintesencją tego między innymi są inżynierowie systemów, którzy muszą de facto ogarniać całego satelitę, cały system satelitarny, wliczając to segment naziemny. Mamy również inżynierów zajmujących się tylko segmentem naziemnym. Mamy specjalistów od systemów operacyjnych, nawet osoby, które nie mają bezpośredniej styczności z segmentem kosmicznym, ale chciałyby rozwijać się w tak ważnych aspektach jak systemy kontroli naziemnej, systemy oparte na systemach Linuxowych. Potrzebujemy nawet administratorów sieci, czy też administratorów systemów Linuxowych, ponieważ to wszystko jest oparte na takiej infrastrukturze. I tak naprawdę tego typu prace, tego typu możliwości są dla każdego.
naprawdę dla każdego, zwłaszcza, że doświadczenie udowodniło, że osoby, które przychodziły z małą wiedzą w danym zakresie, bardzo szybko potrafiły się nauczyć na bieżąco rzeczy, na bieżąco nowych obowiązków i zaskakiwały, potrafiły tak zaskoczyć, że w przeciągu pół roku awansowały znacząco w hierarchii firmy, obejmując coraz to nowe zagadnienia, obejmując coraz to nowe wyzwania i mamy bardzo dużo młodych ludzi, którzy przychodzili na stażach, ludzi, którzy zostali po tych stażach, ludzi, którzy przychodzili po to, żeby się czegoś nowego nauczyć, a my z chęcią uczymy, my z chęcią rozwijamy i z chęcią pilnujemy, żeby nasi pracownicy od najmłodszych do tych najbardziej doświadczonych współdziałali w ramach jednej rodziny i żebyśmy dowieźli kolejnego satelitę na orbitę, czy też tak jak mamy w planach w tej chwili, już myśleć o dalszych aspektach kosmosu. Mówimy o orbicie geostacjonarnej, mówimy o misjach nawet księżycowych, a nawet i dalej. To tyle, jeżeli chodzi o krótkie podsumowanie działań firmy. Jestem otwarty na pytania, zarówno ja, jak i Kasia, więc proszę bardzo, czekamy. Bardzo dziękujemy za prezentację. W tej chwili chcielibyśmy jeszcze powtórzyć ankietę, bo za krótko została wyświetlona przy pierwszym razie. Zachęcam do udzielenia odpowiedzi wszystkim słuchaczom. Zaraz wyświetlą mi się statystyki, skąd jest Was najwięcej. Jeszcze chciałam przypomnieć, że link do rekrutacji, gdzie można zostawić swoje CV, jest w przypiętym komentarzu na czacie. I już zaraz zaczniemy sesję pytań. Ja ze swojej strony również chciałbym bardzo podziękować Panie Piotrze za niezwykle ciekawą prezentację. Myślę, że nasi słuchacze zgodzą się ze mną, że realizowane przez Was projekty są nie z tej ziemi. Chciałbym tylko też dodać, że w tej chwili ogląda nas 140 osób. Jest to niesamowita liczba słuchaczy. Bardzo dziękujemy Wam wszystkim za obecność na tym naszym webinarze i zaraz już przechodzimy do pytań. Jeszcze tutaj widziałam pytania na czacie o nagranie z webinaru. Tak, udostępnimy na naszym YouTubie, więc spokojnie będzie można sobie odtworzyć. Dobrze, to może przejdźmy już do pytań. Moim pierwszym pytaniem, które kieruję do Pana Piotra, jest na rozgrzewkę pytanie techniczne. Jaki był Pana najciekawszy projekt w firmie, w którym brał Pan udział? I może Pan opowiedzieć trochę o tym projekcie. Nie ma absolutnie problemu. Szkoda, że nie zabrałem ze sobą tego kawałka. Ja mam w tej chwili zaszczyt uczestniczyć właściwie w każdym projekcie, który firma prowadzi, ponieważ takie są moje obowiązki. Natomiast zacząłem swoją przygodę z Kerotechem w projekcie Piast. I projekt Piast jest szalonym wyzwaniem. To jest projekt, który łączy w sobie szereg wielu wyzwań związanych z zarówno sprawami operacyjnymi, jak i po prostu instrumentami i tym, co musimy wysłać w kosmos. W ramach tej misji wysyłamy dwa różne typy satelitów. Wysyłamy małego i dużego satelitę, łącznie 3 satelity, 2 małe i 1 duży. Do tego wysyłamy prototypowy system napędowy opracowany w Polsce. Do tego jeszcze wysyłamy system łączności laserowej, również opracowany w Polsce, po to, żeby sprawdzić łączność pomiędzy satelitami. I to wszystko musimy upakować w satelicie, który jest trochę większy niż 16-unitowy CubeSat. Natomiast nie możemy zastosować rozwiązań CubeSatowych. Tym samym jednym z największych wyzwań tego projektu jest, i myślę, że do wystrzelenia będziemy trzymać kciuki za niego, stworzenie i podzielenie i powiedzmy takie pogodzenie sprzecznych wymagań, żeby stworzyć satelitę, który spełni oczekiwania fundatora, w tym przypadku jest to Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jak również użytkownika. My jesteśmy dostawcą platformy, integratorem, natomiast kto inny, w tym przypadku Wojskowa Akademia Techniczna, będzie operatorem. To jest misja, która jest moją misją w cudzysłowie, natomiast firma ma kilka innych szalenie ciekawych misji, które wymagają dużego skupienia i dużych wyzwań. I to wszystko zależy od skali. Jeżeli mówimy o misjach, które są czysto w pełni satelitarne, no to jest tak naprawdę Piast. Jeżeli chodzi o
I to trochę chyba bardziej z powodu tego, że to jest moje w cudzysłowie dziecko. Natomiast jeżeli chodzi o największe wyzwania, które w tej chwili firma przed którymi stoi, jeżeli chodzi o sprawy techniczne, technologiczne i środowiska, w którym pracuję, to jest to system przetwarzania danych, akwizycji danych dla misji Comet Interceptor. Dlaczego? Bo ta misja trwa długo i ta misja jest bardzo głęboki kosmos, gdzie satelita, gdzie sonda właściwie musi być odporna na bardzo duże dawki promieniowania. Jak patrzymy na tą misję, na to urządzenie, większość komponentów, które tam są, większość elektroniki jest nierozpoznawalna dla zwykłego, szarego człowieka. Dlaczego? Bo wszystko jest inne. Tam wszystko jest na specjalnych zasadach, wszystko jest projektowane na specjalnych zasadach, a komponenty, które używamy w tej chwili, powiem w ten sposób. Komponent tak zwany EM-owy, czyli ten, który jest do testów, do uruchamiania, do pierwszego przetestowania. Podstawowy układ FPGA to jest rząd wielkości niezłego używanego samochodu za sztukę. Natomiast te komponenty, które polecą w kosmos, kosztują mniej więcej tyle, co połowa mieszkania w Warszawie. I to są pojedyncze sztuki komponentów, które my musimy zamontować, przetestować i trzymać kciuki, żeby wszystko było dobrze. I to jest jedno z największych wyzwań, jakie w tej chwili firma ma, natomiast mamy doświadczenie w tym zakresie, mamy po to linię technologiczną, która została całkiem niedawno akredytowana ponownie przez Europejską Agencję Kosmiczną, żeby dać radę. Super, dziękuję bardzo za odpowiedź. Ja bym miał inne pytanie. Naszymi słuchaczami są w większości studenci uczelni technicznych, stąd pojawia mi się takie pytanie, czy wiedza, którą zdobywają na studiach, jest wystarczająca do podjęcia pracy przy projektach, które realizują Państwo w swojej firmie? Powiem tak, na obecną chwilę jestem pozytywnie zaskoczony tym, jak studenci, którzy zwłaszcza chcą troszkę więcej niż to, co program studiów oferuje, potrafią się szybko odnaleźć w firmie. My z jednej strony oczekujemy studentów, którzy nie tyle są super obeznani z wieloma technologiami. My oczekujemy studentów, którzy chcą się uczyć i studentów, którzy uczą się szybko, jak również takich, którzy potrafią wykorzystywać wiedzę. I jeżeli te warunki są spełnione, to większość studentów, większość aplikujących osób, zwłaszcza tych młodszych, zaraz na studiach czy zaraz po studiach, bez żadnego problemu jest w stanie się u nas odnaleźć. Oczywiste jest to, że jeżeli w ramach toku studiów będzie trochę więcej robione, to szanse na zajęcie dobrego stanowiska znacząco rosną. I tutaj wszystko zależy tak naprawdę od chęci, mniej od samego profilu, dlatego że student, który przychodzi po kierunkach mechanicznych, czy też przychodzi po kierunkach elektronicznych, czy też związane z oprogramowaniem, z tworzeniem oprogramowania, my nie oczekujemy od takich studentów, że będą alfami i omegami. My oczekujemy, że będą chcieli się uczyć i będą się szybko uczyć. Dobrze, widzę, że na czacie pojawiło się bardzo dużo wiadomości i pytań. Przejdźmy może do nich. Czy są oferty praktyk staży dla studentów politechnicznych kierunków aerospace, lotnictwo? Może też ogólnimy to pytanie, czy ogólnie w tej chwili prowadzicie rekrutację na praktyki lub staże dla studentów? Kasiu? Ja? Dobrze. Jeszcze raz witam. Jeśli chodzi o praktyki i staże, to przyznam, że bardziej szukamy czy organizujemy staże. To znaczy, że nasza oferta jest skierowana bardziej dla studentów 3., 4. roku studiów, tak powiedzmy od przygotowania się do obrony pracy inżynierskiej. Również przyjmujemy stażystów, którzy kończą 2. stopień studiów, czyli magisterski, czyli są to osoby, które już czegoś się nauczyły, często już były na jakimś stażu i ten staż tak naprawdę jest formą pracy, jest opieką dedykowany, tak zwany mentor i w naszej firmie taki staż trwa nawet 6 miesięcy i jeśli on się kończy pozytywnie, to jest staż tak z dedykowaną intencją nawiązania stałej współpracy. Jest to płatny staż, natomiast takich praktyk, w rozumieniu praktyk, że przychodzi osoba, która po 1. roku studiów, która z racji tego, że nie miała jeszcze okazji się wiele nauczyć, tutaj w Krotechu za bardzo takich możliwości nie oferujemy.
Dobrze, tutaj mamy jeszcze pytanie już o doświadczonych inżynierów. Czy będzie zapotrzebowanie w Kreotech na inżynierów systemowych z bogatym doświadczeniem w wieku 45 lat? Czy takich osób też poszukujecie? Znaczy senior z doświadczeniem systemowym, który taki bajka. Prawny, biorę od ręki. Tak, ale tak szukam jak najbardziej osób z doświadczeniem. Kwestia tu wiek nie ma jakiegoś znaczenia, bo trudno mieć 25 lat i mieć super doświadczenie i być już seniorem w swoim zawodzie, więc takie jak najbardziej pozyskujemy również know-how z rynku. Mamy swoich inżynierów, którzy zaczynali u nas pracę od stażu, dzisiaj są senior inżynierami, ale tak potrzebujemy też tej wiedzy z zewnątrz, także tak, natomiast też oferujemy, rekrutujemy, przyjmujemy osoby na pozycje juniorskie, właśnie chociażby jutro będę składała ofertę pracy, więc mamy tutaj wszelkie poziomy zaawansowania, jeśli chodzi o inżynierię systemów, tak jak i o inne specjalizacje, jeśli chodzi o inżynierów, czyli takie sekcje jak programowanie w językach typu embedded, FPGA. Jeszcze wracając do studentów w takim razie, czy w Państwa firmie jest możliwość pisania pracy dyplomowej? Jak do tej pory raczej prace doktorskie, to znaczy doktoraty wdrożeniowe są możliwe. Jeżeli chodzi o prace magisterskie, mamy takie sytuacje, jest ich niedużo, ale jednak jest, kiedy mamy z racji na to, że nasi ojcowie założyciele są mocno powiązani z Politechniką Warszawską, ale nie tylko, że zdarzają się studenci studiów magisterskich, którzy prowadzą prace związane z tym, co robi firma. Natomiast do tej pory nie prowadziliśmy takich akcji, żeby bezpośrednio to, co robi się w firmie, było elementem pracy magisterskiej. Tym niemniej zawsze może być ten pierwszy raz. Dobrze, to teraz jest pytanie też, czy planujecie Państwo stworzyć oddziały zagraniczne, na przykład w Austrii, ale też było pytanie o oddziały w innych miastach Polski. Proszę, Piotr. Dobrze. Jeżeli chodzi o oddziały zagraniczne, firma rozważa w tej chwili i jest mocno zaawansowana w dyskusji, w znajdowaniu możliwości otwarcia takich oddziałów zarówno w Europie, w kilku krajach europejskich wiodących w przemyśle kosmicznym, jak również za oceanem. Dlaczego? Bo tam są rynki zbytu i tam są firmy czy też instytucje, z którymi można prowadzić bezpośrednie prace badawcze, czy też po prostu sprzedawać komponenty lub też całe podsystemy. I jeżeli chodzi o Polskę, sytuacja jest dynamiczna, to znaczy na obecną chwilę firma ma takie przebłyski, natomiast nie krystalizuje się na obecną chwilę w żadne konkretne działania, ale wszystko jest bardzo płynne. Tam, gdzie pojawia się konieczność, firma natychmiast reaguje i myślę, że przyjdzie taki dzień, w którym firma będzie myśleć o rozwinięciu się na inne obszary Polski, na pewno na inne obszary świata. Mamy kolejne pytanie. Jakiej rady udzieliliby Państwo sobie, gdyby właśnie rozpoczynali swoją karierę w przemyśle kosmicznym? To jest trudne pytanie. Ta rada jest pierwsza. Uwierz w siebie. To jest najważniejsza rada, dlatego że doświadczenie pokazuje, że jak człowiek chce, to potrafi dużo i nigdy nie wie, w którym miejscu, gdzie można się zaczepić i kto kogo zna, albo jaki projekt jest właśnie tym projektem, który zmieni jego życie. W związku z czym należy nie poddawać się i należy bardzo uważnie rozpatrywać między innymi właśnie takie spotkania jak to, gdzie można de facto nawiązać współpracę, można nawiązać link, ten pierwszy łączący link z przemysłem kosmicznym i to dotyczy właściwie każdego aspektu. Podam przykład, taki z życia. 3-krotnie aplikowałem do firmy Airbus. 3-krotnie moje linki, moje aplikacje lądowały w przysłowiowym koszu. Do firmy Airbus dostałem się całkowicie przypadkowo, całkowicie dziwną ścieżką, natomiast na stanowisko dużo wyższe i dużo inne, niżeli planowałem. Ale to był przypadek.
natomiast ja po prostu chciałem. I na tej samej zasadzie aplikując, szukając możliwości rozwoju, bardzo często dziwne ścieżki prowadzą do tego upragnionego celu. Na czacie jest też, dziękujemy bardzo, na czacie jest też wiele pytań o stanowiska pozainżynierskie typu PM. Czy prowadzicie też rekrutację na takie stanowiska? Tutaj jest też pytanie, czy w jakiejś konkretnej metodyce projektowej pracujecie i jakie są potrzebne kwalifikacje? Kasiu, ja myślę, że zostawię Tobie pierwszą część tego pytania, a ja zostawię sobie dla siebie drugą część. Znaczy ja już po części mam nadzieję, że w sposób taki wystarczająco odpowiedziałam na to pytanie, że generalnie trudno, my w ogóle mamy strukturę macierzową w organizacji, nasze R&D to jest już ponad 100 osób i jesteśmy, jeśli chodzi o inżynierów, to jesteśmy podzieleni na 14 sekcji kompetencyjnych i te sekcje jeszcze mają taki podział jak jakby praca i realizacja projektów space'owych oraz tych związanych z fizyką kwantową i rzeczywiście to jest większość to są inżynierowie, po prostu to są kompetencje związane z programowaniem, z elektroniką, z mechatroniką, z FPGA, więc tutaj trudno nie być inżynierem. Natomiast jeśli chodzi o PM-ów, to nie mamy takiego wymogu, że to musi być osoba po studiach technicznych, tak jak tutaj napisałam na czacie, mamy też ekonomistów chociażby. Do samych projektów, moim zdaniem nie. To jakby bycie inżynierem to jest wymagane. Do tej części R&D, PM jak najbardziej tak, i tak jak jeszcze wspomniałam, mamy też back office i tutaj jak najbardziej zatrudniamy osoby o różnym charakterze, i mamy jeszcze prężnie działający departament rozwoju biznesu i sprzedaży. Tam nie ma wymogu, że musi to być osoba, która rozumie, jak jest zbudowana satelita. I teraz, jeżeli chodzi o drugą kwestię, my pracujemy dwojako, to znaczy część firmy pracuje w metodyce ECSS, czyli osoby, które są mocno związane z PNP i które wywodzą się z tej metodyki, odnajdą się bez żadnego problemu. Tym niemniej nawet osoby, które są zaznajomione z metodyką Prince, też tutaj nie widzę specjalnego problemu, da się szybko przesiąść. ECSS jest bardzo zasadniczy, bo to jest system, to jest metodyka przeznaczona do przemysłu kosmicznego i dlatego też bazuje na PNP. Tym niemniej dla opracowywania oprogramowania, i tu mówimy zarówno o oprogramowaniu tym, który leci, jak i tym, który jest oprogramowaniem naziemnym, mamy wykorzystywane raczej bardziej zwinne podejście i tutaj dominuje Agile jako taka podstawa, ale dosyć ciekawy mariaż z ECSS-ami. Tym niemniej większość firmy jest takim ciekawym połączeniem trochę ECSS-u w Space'ie, trochę Agile'a w oprogramowaniu i dużo samego Prince'a w zakresie pozostałych aspektów firmy, tej części, która jest między innymi częścią z systemów kwantowych. Więc mamy dosyć ciekawy dysonans pomiędzy różnymi projektami, tym niemniej dosyć dobrze się w tym odnajdujemy. Bardzo dziękujemy za odpowiedź. Z pewnością po naszym dzisiejszym spotkaniu do Państwa skrzynki pocztowej trafi wiele aplikacji od naszych widzów. I stąd moje pytanie, jak wygląda u Was proces rekrutacji? Proces rekrutacji ma przede wszystkim charakter merytoryczny, to znaczy po ogłoszeniu naboru, po przejściu tego pierwszego etapu rekrutacji, czyli selekcji CV, które pierwszym etapem jestem ja, następnie są to tak zwani merytoryści. U nas są to głównie liderzy tych 14 sekcji, o których wspomniałam. Jeśli to CV jakby wpisuje się w nasze potrzeby, jest omawiane spotkanie, to pierwsze spotkanie trwa do 1,5 godziny. Ono ma taki ogólny charakter wywiadu HR-owego, ja tam raczej dominująca nie jestem. Tutaj merytoryści, liderzy badają poziom kompetencji i doświadczenie wpisującego się w to, kogo my potrzebujemy do realizacji konkretnych prac.
Oczywiście w ogóle zaczynamy i to jest też z 15-minutowy panel, powiedzmy, gdzie my wprowadzamy w Kreotech Instrument w nasze projekty, w nasze linie biznesowe, w zakres obowiązków, specyfikę pracy na tym stanowisku. Dopiero następnie przechodzimy do tego wywiadu. Jeśli osoba pozytywnie go przechodzi, część sekcji, na przykład związanych z programowaniem, ma też zadania rekrutacyjne, takie typowo domowe, które są wysyłane, one nie są skomplikowane, bardziej chodzi o takie pokazanie kierunku myślenia. Czasem jest to rozwiązanie jakiegoś case'u na żywo, który jest prezentowany podczas spotkania. I jeśli jest opinia, ocena merytoryczna pozytywna, lider rekomenduje, że chciałby z taką osobą współpracować i te rekomendacje trafia do dyrektora Piotra i jeszcze raz się spotykamy z daną osobą, to już maksymalnie pół godziny i tak od prezentacji, autoprezentacji zawodowej po motywację do pracy w Kreotechu, po pomysł na siebie dalej. Taka rozmowa się odbywa, ona już jest mniej merytoryczna, choć Piotr również jako aktywny inżynier systemów zadaje czasem różnego rodzaju tego pytania, ale bardziej chyba tak całościowo pokazuje, kim jest Kreotech i jakie daje możliwość pracy u nas. I już po tym drugim etapie następuje decyzja. Dość szybko, my nie jesteśmy korporacją, mamy płaską strukturę, więc ten proces decyzyjny też jest dość szybki. Także myślę, że można powiedzieć, że maksymalnie w ciągu 2 tygodni, jeśli chcemy kogoś zatrudnić, to ta osoba już jest u nas zaofertowana. Super, dziękuję za odpowiedź. Tutaj jeszcze się może odpowie mi Pani na pytanie, czy jeżeli osoba aplikuje na dane stanowisko, czy sprawdzacie również, czy kwalifikowałaby się na inne stanowisko, na które aktualnie poszukujecie? Tak, jak najbardziej. Ja potrafię rozesłać tak szerzej, kiedy dostrzegam, że te kompetencje się krzyżują, albo że dana osoba zaaplikowała na, powiedzmy, na elektronika, ale ma duże doświadczenie w programowaniu w FPGA, to wysyłam to również potencjalnie do lidera, gdzie wydaje mi się, że to mogłaby się być zainteresowany. Zdarza się też, że na przykład podczas jednej rekrutacji bierze udział 2 liderów i badamy preferencje tej osoby, predyspozycje i preferencje, gdzie bardziej by pasowała. Super, dziękuję. Tutaj zaznaczacie bardzo dużo. Pani Natalio, tylko jeszcze uzupełnić, bo proszę wybaczyć, że tak przerywam, ale jest jeszcze jeden ważny aspekt. My, zwłaszcza ja i Katarzyna, podczas takiego planowania, patrzenia na kandydata, który się u nas pojawia, nawet młodego, nawet który przychodzi na stanowisko juniorskie, patrzymy na to, jaki potencjalny plan rozwoju można już dla tego kandydata rozpisać. I są tacy kandydaci, którzy na przykład mają pewien background, czy też predyspozycję do tego, żeby zostać inżynierami systemów, co u nas jest dużym wyróżnieniem, bo systemowcy, później architekci to jest jeden z najcięższych elementów naszej układanki. I mamy sytuacje, w których celowo przyjmujemy pracownika na stanowisko, czy też do obszaru, który nie jest systemowy, wiedząc o tym, że jak się trochę poduczy, jak się posiedzi z rok, 2 w danym obszarze, to będziemy mogli z niego zrobić później bardzo dobrego systemowca, czy jeszcze lepszego architekta. W związku z czym to są takie prace naprawdę na poziomie planowania w przyszłość na kilka lat i często zdarza się tak, że ktoś nie pasuje do danego miejsca, ale możemy mu znaleźć miejsce w innej części układanki, nawet jeżeli będzie musiał się doszkolić. Albo na przykład, tak jak ostatnia sytuacja pokazała, mamy super eksperta do spraw projektowania układów scalonych, który jest też elektronikiem i zaaplikował na elektronika, ale bardzo szybko po pierwszej rozmowie rekrutacyjnej zostały jego kompetencje wybadane i został przetransferowane do zupełnie innej rekrutacji, która jeszcze nie była może publicznie otwarta, no i dzisiaj jest u nas właśnie takim już ekspertem i może się realizować w tym, co najbardziej lubi. Bardzo dziękuję. Myślę, że teraz już wszyscy słuchacze, wszystko jest jasne dla nich, wyjaśnione. Pojawiło się jeszcze jedno pytanie na Piotrze, czacie. Jaki może do Ciebie, jako do inżyniera systemów. Inżynierowie systemów. Wszystkologia stosowana. To jest najlepsze podejście do tego tematu. Dlaczego? Bo inżynier systemów musi się znać na wszystkim, aczkolwiek to jest teoria. Praktyka jest taka, że nie można się znać na wszystkim i w tej chwili raczej preferujemy
systemowców, którzy się wywodzą między innymi od elektroników. Mamy przykłady elektroników, dobrych elektroników, którzy podjęli decyzję, że oni jednak chcą zostać systemowcami, że chcą pójść trochę dalej i to oni chcą tworzyć, definiować system. I de facto zaczęli od elektroników, zaczęli od backgroundu elektronicznego, natomiast specjalizowali się w danym podsystemie. My mamy satelitę podzielonego na podsystemy i główny inżynier projektu, główny inżynier systemowy projektu musi patrzeć na całość. Do tego ma swoich inżynierów podsystemowych. I tutaj tak naprawdę specjalizacje elektroniczne, oprogramowanie, mechaniczne, nawet z zakresu obróbki, wytwarzania, jak również tematy testów, weryfikacji, walidacji, pisania takich rzeczy, to wszystko wchodzi w zakres kompetencji inżynierów systemów. Więc myśmy już dawno zrezygnowali z tego, żeby znajdować świętego grala, który umie wszystko, bo to jest niemożliwe. Zaczęliśmy szukać ludzi, których można wyszkolić i też można podszkolić w niektórych aspektach w konkretnych podsystemach. W związku z czym background właściwie może być różny. Część z nas ma background mocno fizyczny, część jest od oprogramowania, część dużo łyknęła z aspektów FPGA, ale mamy też łącznościowców, mamy też ludzi, którzy są stricte mechanikami. W związku z czym to tak naprawdę myślenie takie szersze, niżeli podstawowy, zamknięty kawałek swojej specjalizacji. Mamy w tej chwili otwartą rekrutację, mamy kandydata, który jednocześnie aplikuje na stanowisko jak najbardziej IT i chce się zajmować integracją satelit i ich testowaniem. Jednocześnie jest to mechanik, który ma dobre doświadczenie mechaniczne, optoelektroniczne, jeszcze jest optykiem i to praktykującym i jeszcze do tego wszystkiego łyknął pisanie oprogramowania C++, w dodatku bardzo specyficznej dziedzinie. W związku z czym przychodzi taki człowiek i ja już widzę, że on pewnego dnia będzie genialnym inżynierem systemów, ale trzeba go wyszkolić. Na tej samej zasadzie kilku innych kolegów, kilka innych osób przyszło. To nie musi być specjalizacja inżyniera systemów, to nie muszą być studia z inżynierii systemów. To musi być po pierwsze szeroka wiedza, po drugie umiejętność szybkiego kojarzenia i patrzenia całościowo na zagadnienie. Plus jeszcze oczywiście ochota, żeby się dużo pouczyć, ponieważ inżynieria systemów opiera się na konkretnych narzędziach i językach opisujących system. W związku z czym to, jeżeli ktoś nie umie, my nauczymy. My szukamy takich kandydatów, których można nauczyć. Nie oczekujemy cudów, nie oczekujemy ludzi, którzy umieją wszystko. Oczywiste jest to, że jeżeli ktoś jest inżynierem systemów na poziomie takiego dobrego juniora, no już taki już do mida aspirujący, to już coś oczekujemy. Tak samo jeżeli ktoś przychodzi na stanowisko mocno zaawansowanego mida albo seniora, to tu już jest formalizacja, tutaj są osoby, które oczekujemy, że będą naprawdę rozumiały procesy, będą rozumiały język zapisu, będą rozumiały to, co muszą zrobić. Ale to jest osobna sprawa. My tu rozmawiamy w tej chwili o jednak odbiorcy, który dopiero zaczyna tą przygodę i tutaj chętnie uczymy. Jak dobrze uczymy? Wewnętrzna akademia, uczenie w ramach właściwie międzydziałowych, międzysekcyjnych, dlatego że ja podjąłem swego czasu razem z kolegami decyzję, że każdy z naszych inżynierów musi chociaż odrobinę rozumieć inżynierię systemów, rozumieć aspekty tworzenia wymagań, które można weryfikować, takich, które są precyzyjne, ale to samo dotyczy czytania diagramów, rysowania tych diagramów, rozumienia tego języka formalnego zapisu. Więc tak naprawdę chęć do uczenia się i duży background w innych aspektach takich twardych, to jest już wystarczające, żeby zrobić dobrego inżyniera systemów. Bardzo dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Tutaj na czacie pojawiły się jeszcze dwa bardzo, myślę, że szerokie pytania. Jak według Państwa rozwija się polska branża kosmiczna i w jakim kierunku zmierza rozwój polskich firm? To jest bardzo trudne pytanie, dlatego że musimy odpalić kryształową kulę i zobaczyć, co przyniosą następne lata. Bardzo dużo zależy od naszych, powiedzmy, zwierzchników rządowych, między innymi z Polskiej Agencji Kosmicznej, bo to Polska Agencja Kosmiczna jest po to, żeby tworzyć, żeby definiować plany rozwoju. Tym niemniej mogę mówić tu za siebie, mogę mówić za firmę, mogę mówić za bezpośrednio naszych otoczenie i naszych, powiedzmy, firmy współpracujące z nami.
My chcemy iść coraz dalej, my chcemy robić coraz bardziej ambitne misje, chcemy być coraz dalej w Układzie Słonecznym, nie tylko na niskiej orbicie, nie tylko jako podsystemy. Mamy ambicje daleko idące. Chcemy zrobić satelitę, który będzie zgodny ze standardem Eagle Eye, ze standardem Hypersat właściwie, ale gotowego na misję na orbity geostacjonarne. Mamy wielką ochotę polecieć na Księżyc. Mamy wielką ochotę polecieć samodzielnie w jakieś zakątki Układu Słonecznego. To mówimy o nas. Z drugiej strony, Polska jako naród jest narodem osób niewyobrażalnie błyskotliwych, umiejących adaptować się do różnych aspektów. W związku z czym to od nas pochodzi bardzo dużo bardzo dobrych inżynierów, bardzo dużo naukowców, bardzo dużo ludzi, którzy zmienili wręcz świat. W związku z czym wcale nie widzę powodu, dla którego nie można pójść jeszcze dalej i zacząć robić nie tylko sąd, tylko iść ambitnie, ale to nie jest kwestia najbliższych lat, to jest kwestia najbliższych dziesięcioleci. Więc znowu wracamy do tego, czy my mamy działać jako firma prywatna, czy my jako firmy w Polsce mamy działać w aspekcie prywatnym, szukać samodzielnie naszych odbiorców, czy też samodzielnie szukać funduszy na nasze własne misje. I to mówię o całym ekosystemie, który bardzo mocno jest w gruncie rzeczy ze sobą zżyty i działa wspólnie. My pracujemy z wieloma tego typu firmami w Polsce i również na świecie, ale chodzi głównie o Polskę. Czy też nasi zwierzchnicy z Polskiej Agencji Kosmicznej podejmą ambitny plan, robimy coś więcej. Dziękujemy również za tą wyczerpującą odpowiedź. Niestety zbliżamy się już do końca naszego dzisiejszego spotkania. Bardzo serdecznie dziękujemy naszym gościom, panu Piotrowi i pani Katarzynie, którzy w niezwykle ciekawy sposób przybliżyli nam działalność firmy Creotech Instruments. Ja również bardzo dziękuję. Tutaj jeszcze tylko szybko odpowiem na pytanie, bo jeśli chodzi o kursy, to tutaj Piotrze, okazjonalnie, chociażby jeśli chodzi o organizowane przez Agencję Rozwoju Przemysłu, byłeś na przykład prelegentem i było też wycieczka po filmie Creotech, to nie ma jakiegoś chyba formatu, jakiegoś stałego programu, prawda, Piotrze? Znaczy co roku przez Agencję Rozwoju Przemysłu pod patronatem VAT-u organizowane jest szkolenie dla adeptów, którzy chcą wejść w rynek kosmiczny, w przemysł kosmiczny i w tej chwili już jest to któraś edycja z kolei. Ja miałem zaszczyt w ostatniej edycji uczestniczyć jako prelegent, jako wykładowca, natomiast jest to agencja, która co roku organizuje w ramach tej akcji takie szkolenie. Najbliższe będzie w tej chwili na jesieni, do czego serdecznie zachęcamy, bo to jest dobry moment, żeby formalnie nauczyć się pewnych aspektów przemysłu kosmicznego, spraw formalnych, spraw również technicznych. Natomiast jest to jeden z takich głównych programów, w których my uczestniczymy. Tak, po prostu tutaj napisałam, zachęcamy również Agencja Rozwoju Przemysłu wspólnie z Polskim Sektorem Kosmicznym, pracodawców sektora kosmicznego organizuje bardzo fajne, jest bardzo ciekawy program stażowy, konkurs i tak. I tutaj my jesteśmy od wielu lat jego uczestnikiem i tak jak napisałam w zeszłym roku, oprócz jednego głównego laureata, dodatkowo w 100% płatne staże przez nas, dodatkowe 2 etaty, wakaty czy programy stażowe i dzisiaj cała ta trójka stażystów jest już naszymi stałymi pracownikami, inżynierami. No myślę, że to już nawet takimi wchodzącymi w poziom samodzielnego pracownika, samodzielnego inżyniera, tak zwanego MIDA. Dobrze, dziękuję bardzo. Jeśli mielibyście jeszcze jakieś pytania, to zachęcamy do napisania do nas. My przekażemy pani Katarzynie, panu Piotrowi. Myślę, że na pewno jeszcze odpowiedzą. Już za tydzień zapraszamy na kolejne spotkanie. Tym razem spotkamy się z firmą Space Forest. Jesteśmy przekonani, że będzie równie ciekawie. Zachęcamy do obserwowania nas na mediach społecznościowych i regularne odwiedzanie naszej strony internetowej, gdzie stale pojawiają się nowe oferty pracy oraz wydarzenia. Zachęcam do odwiedzenia jeszcze raz naszej strony i dziękuję bardzo za udział. Dziękujemy Państwu bardzo. Życzę dobrego wieczoru. Dziękujemy za wspaniałą prezentację.
Dziękujemy serdecznie i zachęcamy jak najbardziej do tego, aby... Wszystkie nasze oferty pracy aktualne są na naszej stronie. Można też aplikować bez konkretnej oferty i proszę mi wierzyć, jak wszystkie te CV otwieram i zastanawiam się, gdzie ono mogłoby pasować. Tak. Przypominam, że jest link podpięty do rekrutacji. Można zostawić CV u nas lub pani Kasia wysłała bezpośrednio maila do siebie. Także jeszcze raz dziękujemy. Wybiła właśnie godzina 20, więc idealny czas. Życzymy Wam udanego wieczoru i do usłyszenia za tydzień. Do zobaczenia. Dziękuję serdecznie.